Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was jeden z najsłynniejszych statków, który odbył tylko jeden nieszczęśliwy rejs. Przed Wami RMS Titanic w skali 1 do 450. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję modelu rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na pudełku znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, czyli oczywiście nazwa, ilość klocków, a także skala, która w tym przypadku wynosi 1 do 450. Nie zabrakło również ogromnego, wielkiego Titanica, który oczywiście znajduje się na froncie pudełka. Na odwrocie mamy przedstawione niektóre z funkcjonalności, czyli m.in. ruchome koła znajdujące się u dołu modelu, no ale także jest notka historyczna przedstawiająca wszystkie najważniejsze informacje dotyczące właśnie tego nieszczęśliwego okrętu. Przejdźmy zatem do samego modelu. Klockowy Titanic w skali 1 do 450 mierzy 64 cm długości oraz 15 cm wysokości, tak więc jest to naprawdę okazały i piękny model. Opis modelu zaczniemy od jego frontu, czyli od dziobu, który jest najbardziej okazałym elementem. Cały dziób jest odwzorowany za pomocą jednego odlewu, dzięki czemu wygląda on fantastycznie i nie trzeba się trudzić z takim odwzorowywaniem z klocków, które w tej skali mogłoby być kłopotliwe. A tutaj jest piękny odlew, który od razu pokazuje, tak jak ten model wyglądał. Na froncie znajdują się dwie kotwice, które są bardzo ładnie odwzorowane. Jest oczywiście żółtą farbą wymalowana nazwa Titanic, czyli właśnie okazały, taki tytaniczny statek, który no niestety wiemy już jak skończył. Oprócz tego na dziobie mamy inne elementy, no i na tej białej nadbudówce za pomocą nadruków odwzorowane są okrętowe bulaje, czyli okrągłe okna, a to dlatego, że tutaj właśnie w tej dziobowej części znajdowały się kajuty pasażerskie. Na części dziobowej okrętu znajduje się również wielki, ogromny maszt, na którego szczycie znajduje się amerykańska flaga. Przejdźmy teraz do mostka kapitańskiego, który był głównym centrum dowodzenia, no ale także również sterowania tego pięknego statku. Idąc dalej, mamy piękne, białe elementy, białą nadbudówkę, gdzie za pomocą nadruków odwzorowany jest szereg okien, bulajów, no a także tutaj dalej jest charakterystyczna promenada, ale o niej będzie więcej później, bo mamy pierwszy z 4 kominów. Wielki, piękny, okazały komin, który właśnie był wylotem silników tego okrętu, no a poniżej mamy 4 standardowe szalupy. No i ważnym szczegółem jest to, że tutaj na wysokości komina są 2 dodatkowe, takie nawet nie szalupy, tylko bardziej one w nomenklaturze były nazywane tratwami, bo były mniejsze, bardziej prymitywne. No i jak już powiedziałem, nie były to takie pełnowymiarowe szalupy. Idąc dalej mamy kolejny, drugi komin, trzeci komin. No i ciekawostką może być to, że 4 komin był atrapą. Po prostu projektanci Titanica stwierdzili, że okręt musi mieć 4 kominy, no ale w rzeczywistości wystarczyły tylko 3, no a 4 był atrapą. Tak jak wspomniałem, dobrze to widać, do tego elementu mamy okna, a dalej mamy charakterystyczną promenadę, gdzie było widać bardzo pięknie Atlantyk, po którym pływał okręt, był bardzo dobrze widoczny. Z tyłu tej tylnej części również mamy 4 szalupy z jednej i 4 szalupy z drugiej strony. Z tyłu mamy drugi maszt, na końcu którego znajduje się inna flaga. To nie jest flaga żadnego państwa, tylko to jest flaga przewoźnika, w ramach którego pływał Titanic, czyli przewoźnikiem, a właściwie armatorem była firma White Star Line. Stąd właśnie ta charakterystyczna biała gwiazda na tej fladze. Pomiędzy 2 masztami pociągnięty jest charakterystyczny sznurek, który ciągnie się aż od dziobu po samą rufę. Tak więc jest to bardzo fajny i ciekawy szczegół, który nie jest klockiem, a który dodaje całemu statku uroku, blasku, no i smaku. Ostatnim elementem jest rufa statku, gdzie znajdują się inne ciekawe elementy. Między innymi bardzo fajnie są odwzorowane okrętowe żurawie, które służyły do ładowania większych i cięższych ładunków. Między innymi na Titanicu, na tym jego pierwszym rejsie, znajdował się samochód, co jest potwierdzone. No i właśnie za pomocą takich dźwigów ten samochód był właśnie załadowany do ładowni. Na końcu właśnie zwieńczeniem charakterystycznej rufy, gdzie również jest nadbudówka, również są odwzorowane okna, no i na dole mamy ster ruchomy, który
kierował całym statkiem. Ster, który, jak już wiemy, niestety został użyty nie w czas, trochę zadziałał z opóźnieniem i potężny Titanic nie był w stanie ominąć niebezpiecznej góry lodowej, no ale o tym już wiecie. Niektórzy mogliby sobie zadawać pytania, po co tym modelu są koła. Oczywiście od razu wyjaśniam, że oryginalny Titanic nie miał kół. Ten model w skali 1 do 450 został odwzorowany tak, że tutaj, gdzie jest dół statku, zaczynała się tafla wody. Tak więc stawiając wasz statek na przykład na tym stole, możecie sobie wyobrazić, że blat tego stołu jest oceanem atlantyckim, bezkresną taflą wody, gdzie właśnie po której płynie wasz okręt. Tak więc jest to, myślę, że bardzo ciekawy ruch, bardzo fajny. Statek wygląda dzięki temu tak, jakby pływał. Jest to bardzo fajnym szczegółem, bardzo ciekawym rozwiązaniem i moim zdaniem jest to ogromny plus. To już wszystko na dziś. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania i skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.